Cześć, nazywam się Karolina Owczarz i witam Cię na kanale Kaspersky Lab Polska, gdzie omawiamy tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam Cię do obejrzenia naszych poprzednich filmów z cyklu KLP TV i zasubskrybowania naszego kanału. Dzięki temu nie umkną Ci kolejne materiały. Wiele inteligentnych zegarków, ekspresów do kawy, lodówek, odkurzaczy, a nawet samochodów należy do tak zwanego internetu rzeczy. Mówiąc ogólnie, są to urządzenia, które mogą łączyć się z internetem, jednak nie są ani komputerami, ani smartfonami czy tabletami. Z założenia takie przedmioty powinny ułatwiać nasze życie i zwiększyć wygodę. Dlatego zdobywają coraz większą popularność. A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa? Niestety producenci nie martwią się nim zbytnio, więc w rezultacie niemal każde inteligentne urządzenie jest podatne na cyberatak, co z kolei stwarza potencjalne zagrożenie dla jego użytkownika. Wyobraź sobie taką sytuację. Po całym dniu pracy wreszcie zbliżasz się do domu. Otwierasz aplikację w swoim smartfonie i dotykasz przycisku na ekranie. Twoje mieszkanie zaczyna tętnić życiem. Inteligentne żarówki zaświecają się, termostat zaczyna ogrzewać pomieszczenie, nowoczesny ekspres do kawy parzy pyszny napój, a z głośników sączą się Twoje ulubione dźwięki. Inteligentny dom wydaje się taki wygodny. Każdy medal ma jednak dwie strony. W tym przypadku minusem jest to, że funkcjonowanie inteligentnego domu zależy od wielu rzeczy. A ponieważ każda z nich może ulec awarii, o kłopoty nie trudno. Urządzenia zaliczane do internetu rzeczy często mają słabe zabezpieczenia, które łatwo można ominąć. A przestępcy z chęcią z tego korzystają. Tym bardziej, że liczba inteligentnych gadżetów na całym świecie zbliża się do 10 miliardów. Co zatem może się stać? Przykładów jest całkiem sporo. Niedawno na Twitterze pojawiło się wiele skarg napisanych przez właścicieli termostatów, którzy nagle utracili możliwość zmiany temperatury w swoich domach. Powodem okazała się awaria części serwerów producenta. Na nieszczęście użytkowników okazało się, że przygotowany na takie sytuacje tryb sterowania ręcznego nie zadziałał u wszystkich. Efekt? Wielu użytkowników musiało marznąć do czasu ponownego uruchomienia serwerów. Jeszcze jeden przykład. W październiku 2018 roku coś stało się z aplikacją kontrolującą inteligentny system alarmowy pewnej firmy. W wyniku awarii w domach wszystkich klientów zablokowały się zamki w drzwiach i włączył się alarm, a ponieważ użytkownicy nie mogli go wyłączyć samodzielnie, nie mogli wyjść ze swoich domów ani do nich wejść. Naprawienie problemu zajęło ponad 1 dzień. Urządzenia internetu rzeczy to tak naprawdę małe komputery, które mają ciągłą łączność z siecią. Atakujący mogą je wykorzystać do wielu celów, jednak najczęściej włączają je do botnetów, czyli olbrzymich sieci zainfekowanych urządzeń. Moc obliczeniowa tych sieci może zostać wykorzystana np. do przeprowadzania ataków DDoS, które mają na celu przeciążenie i zatrzymanie usług internetowych, sklepów, systemów bankowości i tym podobne. Przestępcy przeprowadzają takie ataki, by szantażować ofiary, kraść dane i pieniądze, a często są opłacani przez firmy, by uprzykrzyć życie konkurencji i przejąć klientów. Sztandarowym przykładem sieci cyberprzestępczej składającej się z urządzeń internetu rzeczy jest botnet Mirai, który w 2016 roku poważnie zakłócił funkcjonowanie takich serwisów jak PayPal, Twitter, Netflix czy Spotify. Botnet ten składa się z ogromnej liczby drukarek, kamer, routerów sieciowych i innych urządzeń podłączonych do internetu. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób przestępcy znajdują taki sprzęt, by później podłączać go do swoich botnetów. Wykorzystują specjalne wyszukiwarki ogólnodostępnych urządzeń internetu rzeczy. Do najpopularniejszych należą Shodan i Censys. Niestety, bardzo często ułatwiają im to sami użytkownicy, którzy nie zmieniają domyślnych haseł w swoich inteligentnych urządzeniach i podłączają je tak, że można się z nimi połączyć z zewnątrz. Jeżeli znalezione urządzenie to kamera internetowa, możesz oglądać z niej obraz, a czasami nawet nią sterować. Jeżeli chodzi o routery, możesz zmienić ich ustawienia, a w przypadku elektronicznych niań możesz mówić do czyjegoś dziecka. Granice stawiają tu wyłącznie zasady moralne. Wszystko to wygląda dość strasznie, ale na szczęście w wielu przypadkach użytkownicy mogą wziąć bezpieczeństwo w swoje ręce. Nigdy nie pozostawiaj haseł domyślnych w urządzeniach internetu rzeczy. Używaj skomplikowanych kombinacji, których nie da się łatwo zhakować. Pamiętaj, że hasła nadane fabrycznie można bardzo łatwo znaleźć w internecie. Jeżeli potrzebujesz porad związanych z hasłami, zachęcam Cię do obejrzenia jednego z naszych poprzednich odcinków, który znajdziesz tutaj.
Link zamieściliśmy także w opisie tego filmu. Zadbaj o regularną aktualizację oprogramowania swoich gadżetów. Głównym celem aktualizacji jest usuwanie luk, ale czasami mogą one usprawnić działanie sprzętu lub dodać do niego nową funkcję. Starannie wybieraj inteligentne urządzenia. Zastanów się, czy nowy gadżet naprawdę musi łączyć się z internetem. Jeżeli tak, przed zakupem poczytaj opinię o urządzeniu. Jeżeli posiada ono hasło, którego nie można zmienić, wybierz inny model. Jeżeli masz w domu gadżety, które muszą łączyć się z internetem, utwórz dla nich oddzielną sieć, odseparowaną od tej, z której korzystają komputery, smartfony i tablety. W ten sposób zmniejszysz pole rażenia potencjalnego cyberataku. Jedna osoba nie sprawi, że sieci zainfekowanych urządzeń przestaną zagrażać użytkownikom i firmom, ale razem możemy zrobić wiele. Jeżeli producenci gadżetów internetu rzeczy nie dbają wystarczająco o zabezpieczenia, musimy brać sprawy w swoje ręce. Stosując się do naszych porad, będziesz mógł bezpiecznie korzystać z nowoczesnych urządzeń, nie martwiąc się cyberatakami. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, znacznie więcej informacji znajdziesz na naszym blogu Kaspersky Daily. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.